serdecznie dziękuję Wam za to, że jesteście tu ze mną. Za hojny donate kawkowy. Dzięki Wam powstają kolejne filmy z warsztatu i relacje z podróży w daleki świat. Mogę opłacić muzykę i programy do montażu filmów. Dziękuję za przemiłe komentarze, łapki, udostępnienia i subskrypcje. Mógłbym wjechać, zważyć go? Stówy razem ze mną. Transcendentalny wymiar pytania o granice poznania prowadzi cię ścieżkami, których nigdy byś się nie zdecydował przetrząsnąć. Bez podjęcia się zadania ustawienia perspektywy, problem pozbawiony jest swojej głębi. Można dociekać granic empirycznej poznawalności świata mocą ludzkiego umysłu lub mocą motocykla, jednośladowego przyjaciela o masie konia trojańskiego. Szkopu w tym, że dostrzegasz zbyt wiele niedogodności już na fotelu. W Bieleszach zacisza domowego ogniska. W końcu decydujesz się empirycznie dotknąć świata, żeby dowieść, jak dobrze smakuje kiełbasa z innego ogniska i szturmujesz Zielsko. W zamian dostajesz emocje, odpowiedź głowy na to, w czym bierzesz udział, twoją interpretację wydarzeń. TED to filozofia podróżowania i jest twoja. Ja to się chyba ciepła nie zrobiła. No jak Ci się, Wojtku, podobał pierwszy odcinek pierwszego odcinka TET-u? Co byś powiedział o tej dziurze, z której wyjechaliśmy? A trochę nagraliśmy. Totalna dziura. Bardzo Ci dobrze poszło. Nie mogłem Ci dogonić. Tu się trochę bardziej ubrudził. A przed nami droga jest... Było mokro, dziurawo i z błotem. Same przyjemności. Teraz są gałązki. Widzę, że raczej źle dobrano sprzęt do takich wypraw. Ile waży taki motor z tymi wszystkimi kuframi i ekwipunkiem? Cześć, w którą stronę przejechać odcinki 2, 3, 4 wschód, zachód czy w przeciwną stronę? Starczy spróbować pojechać na lekkim enduro, żeby nigdy więcej nie spojrzeć na coś powyżej 200 kg. Skąd wziąć mapę TET? Popadało, w końcu nie będzie przynajmniej się kurzyć. Pozdrawiam. W jakie oporki najlepiej zaopatrzyć GS-a 1200 do TET? Planując własny wyjazd, nie należy zapomnieć, by nie brać 250-kilogramowych motocykli z dodatkowym 50-kilogramowym bagażem władowanym w aluminiowy kufry. Zobacz, stoimy tu, nie? Jestem pod wrażeniem, bo mówią, że na ciężkich motorach nie da rady na prawdziwym off. A jednak można. O nie, do kopu. Jesteśmy po pierwszym TET-cie.
Cześć, TED Polska następnego lata planuje wycieczkę do północnej części TED. To mój pierwszy offroad na moim KTM, więc chciałbym się dowiedzieć, czy droga jest błotnista latem i czy są jakieś inne ważne informacje. Pozdrawiam. Siema, mam pytanie indywidualne. Chodzi o opony, jakie założyć na CRF 1000. O, proszę. Piękny namiot. W 3 sekundy kolega go rozbił. Nie jest 3-sekundowy, on nawet nie jest 1-sekundowy. To jest namiot dla prawdziwych mężczyzn. A tak wygląda namiot dla ułomków. Andrzej, ja Ci współczuję, jak Ty się musisz teraz męczyć w tych ciepłych papciach. Na miękkim fotelu przed telewizorem oglądając Polskę. Pozdrawiamy. Pozdrawiam. O kurko, ale się nagrzało. Ciepłe. Ja to się chyba nawet... Żeby tylko ta trawa się nie zjadła. No, na trawie stoją nasze motocykle. No. A myślę, że jak przypilnujemy, to ona do pewnego momentu dojdzie i będzie po temacie. Zawsze dochodzi do pewnego Witam. momentu. Rozerwało mi dętkę MD-18 MC. Jestem koło miejscowości Michałowo, województwo podlaskie. Możecie poratować? Wojtuś dla mnie bez cukru. Witam, poszukuję motora na TED. W takim budżecie kupisz dobry egzemplarz Suzuki DR650. MT 450. Witam, ile czasu mniej więcej potrzeba na wykonanie takiej trasy? 3 dni powinieneś ogarnąć. Myślę, że minimum 2 dni. Tak 3 to na spokojnie. Dzięki się napatrzyłem i raczej się nie zdecyduję. Stwierdziłem, że szkoda maszyny, w którą się wkłada tyle serca. Trasa wyznaczona 779 km, przewidywany czas to 17 godzin 24 Wojtek, minuty. weź jakąś taką szybciejszą trasę. Fajnie, gdybym wybrał się na taką wycieczkę, wziąłbym nową drogę DTC-80. Typowa droga ojca do szkoły w 75. Normalnie, czynne wszystko jakby było, nie? Jak to tam napisane jest? Tutaj czytałeś to? Nie. Patrz. Nie są okna. Tam jest dzwonnica najprawdopodobniej. Jechaliśmy do jakiegoś kościoła. W środku lasu. Tak. Pomodlić się. Idziemy się pomodlić? Ja się modlę całą drogę. W końcu zrozumiałem, na czym polega fenomen GS-a. Proste przeszkody, które na lekkim moto robisz od strzała, zmieniają się na nim w życiowe wyzwania. Może już? 2-4. No tu ja też miałem podobnie. Trochę spuszczę. Jakby ktoś jechał odcinkiem 5, to pomiędzy Toporowem a Zagórzem jest taka zasysająca kałuża. Mnie tam uczyli, że dobry endurowiec to taki, co wybiera łatwiejsze trasy. Ja bym bokiem pojechał. No dobra. Czemu tak dyszysz? Poczekaj, daj mi szansę podjechać tylko. Od piątku do wczoraj jechałem od A1 na wschód pod Giżycką, Wistromem 650 na oponach 50 na 50, więc raczej ciężkim turystykiem. Trasa łatwa, było dosłownie jedno miejsce z błotem w środku lasu na rozjeżdżonej przez sprzęt drodze. Łatwa, ale bardzo krajobrazowa.
bajkowo na tu góry. GS-y tak nadają się na taką trasę jak Honda CRF 250 na autostradę, ale ludzie mają w głowach marketingową sieczkę. Tutaj chyba. Wydaje mi się, że tu. Kufry aluminiowe ważą i nie pomagają w terenie. Zaopatrzcie się w sakwy. Będzie od razu o z 10 kg mniej. Dodatkowo inne bagaże. Mniej równa się lepiej. Kolejna wyprawa to jak jedziecie w błocie, to tyłek do góry, a nie siedzieć na fotelu i czekać na upadek. Masz już koncepcję? Pomóc Ci tam zawrócić czy coś? Cześć wszystkim! Ma ktoś godny polecenia uchwyt lub pokrowiec na telefon, który będzie wodoodporny? Otóż uchwyt mam, ale jest zwykły, a czasami deszczyk może spotkać na trasie. Prezerwatywa jak pada, naciągasz na telefon i zbani. 2, 3, raz, 2, 3. Halo, 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 halo. To się łączy tam dalej? Bo Ty nie jesteś na tecie. Łączy się, tak? No dobra, to ja tam jadę wtedy. No jest tutaj przejazd, objazd. Dasz radę się zmieścić? A dokładnie tam w lewo zaraz. Łazi jakiś owad, insekt. Zdjęcie nie oddaje, ciężki manewr, raczej nie do zrobienia. Trampkiem 600 robione nie raz. O, panie, do zrobienia jak najbardziej, daję 1000. RD04 w pełnym obciążeniu dało radę. Wyłącz kontrolę trakcji i wjedziesz.
Kuźwa, Gotujesz śniadanko? tak jest. Dla pana Jarka. Pan Wojtek robi. Trzy kilo. No 3 kilo. W zaokrągleniu 3 kilo sakwy. Bez płyty montażowej. Robiłem ten odcinek w czerwcu i mam już całą pętlę zamkniętą. Na tecie jedzie się 30 maksymalnie. Jak widzę kufry przy jeździe w terenie, to widzę połamane nogi. Cześć, TED Polska. Następnego lata planuję wycieczkę do północnej części TED. To mój pierwszy offroad na moim KTM, więc chciałbym się dowiedzieć, czy droga jest błotnista latem i czy są jakieś inne ważne informacje. Pozdrawiam. Indianie napadywują wieczorami, a w borach tucholskich to od rana do nocy powietrze z tublisów kradną. Pusty kufer 6,6. Że nie udało się wyznaczyć trasy. A propos Osmanda, tak? Odrzucić trasę. Widzisz jak to jest? Szef bez butów chodzi. Ustawiłeś mojego, a twój nie chce działać. Elegancko tego, nie? No to akurat mi się podoba. Na kajak jak była i za nią dopiero 10 km. Ile waży taki motor z tymi wszystkimi kuframi i ekwipunkiem? Ale obórka. Po co się pchać takim klocem w teren? Ogólnie widzę, że głównie walczycie z grawitacją i tylko podnosicie te motory zamiast nimi jeździć. Od piątku do wczoraj jechałem od A1 na wschód pod Giżycką, Wistromem 650 na oponach 50/50, więc raczej ciężkim turystykiem. Trasa łatwa, było dosłownie jedno miejsce z błotem w środku lasu na rozjeżdżonej przez sprzęt drodze. Łatwa, ale bardzo krajobrazowa. Sporo szutrów i stabilnych piaskowych dróg przez lasy, ale zwłaszcza pod koniec też trochę długawych asfaltowych odcinków. Popadało. W końcu nie będzie przynajmniej się kurzyć. Pozdrawiam. Podjedź jeszcze kawałeczek, jeszcze trochę, jeszcze po lewej drogę, już to, po lewej stronie widzisz wyjadę nią? Nitka numer 7, okolice miejscowości Ścieki koło Rawy Mazowieckiej. W poprzek trasy wykopane rowy z tabliczką teren prywatny.
ktoś im jeździ po ich działce i będą dzwonić na policję. Cześć wszystkim, przychodzę dzisiaj z zapytaniem, jaką osłonę tłumika wybrać. Wpadło mi w oczy coś takiego, ale widzę, że sporo osób zakłada też węże gazowe. Może macie jakiś inny patent, szkoda by było potłuc ładną nierdzewkę. Nie wiem, czy było już zgłaszane, ale miły, piaszczysty kawałek w trasie Twar-Tomaszowice posiada nowe znaki, brak przejazdu. Tak dobrze szło. Poproszę. Tam sam zgasł? No dobrze. Tam z tobą, nie? Yep. 3, 4. Potrzyma się, pójdę z tamtej strony. Trzymam. Co elegancko? Naładowane? Ja tu wodę gotuję, panie. No wiem. Mięso ma! Mówię, no jak coś kawałek na tym, na moim balkonie. Jakby się chciało. Kuchnia działa. Jak się to wyłącza? Ci to cisną, nie? Może pokaż mi, żebyście zobaczyli po prawej stronie. Nie ma. Same tepy. Jestem pod wrażeniem, bo mówią, że na ciężkich motorach nie da rady na prawdziwym off. A jednak można. Planując własny wyjazd, nie należy zapomnieć, by nie brać 250-kilogramowych motocykli z dodatkowym 50-kilogramowym bagażem władowanym w aluminiowy kufr. No dobra, to lewą ręką. Ja tu nagrywam, jak ty będziesz pozdrawiał. No i tak stawkowo to zrobiłeś. No tak to nie było takie dziękuję bardzo, to było takie dzięki. I w lewo.
Żeby nie było, 5-3. Oj, ładnie tu pan kuźwa nawywijał. Kufry aluminiowe ważą i nie pomagają w terenie. Zaopatrzcie się w sakwę. Będzie od razu o z 10 kg mniej. 6,66. Trasa bardzo łatwa, ale widokowa i przyjemna. Znajdź na grupie dodatkowe objazdy, to będzie fajniej. Witam, jestem nowym uczestnikiem i chciałbym zacząć przygodę z trasami TED. Jaką aplikację potrzebuję, żeby ruszyć w drogę? Nie gniewajcie się na mnie, proszę. Jestem, jeśli chodzi o TED, mocno początkujący. Widzę trasy na wschodzie i na zachodzie Polski, ale nie mogę znaleźć nic południe-północ. Cześć, nie bardzo wiem, gdzie zapytać. Jeśli to nie jest miejsce, to przepraszam. Temat taki. Wjazd moto na plażę przy Bałtyku, jakieś miejscówki, info. Wiem, że jak coś, mandat 500 zł. Podejrzewam, że w Polsce nie znajdziesz legalnego miejsca, żeby po plaży pojeździć na motocyklu, bo podejrzewam, że o to ci chodzi. Ile waży taki motor z tymi wszystkimi kuframi i ekwipunkiem? Cztery stówy razem ze mną. Zobaczę, ile beze mnie. $310. Dziękuję, jeszcze sobie zdjęcie zrobię, żeby zapamiętać.